Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 2730 Classic. Jest to bardzo podobna Nokia, jaką ten telefon obsługuje baterię. I widzimy, że w tym przypadku jest to bateria BL5C. Jest to oczywiście bateria oryginalna. Taką telefon obsługuje baterię. I pod baterią widzimy, że telefon został wyprodukowany w Rumunii, ale marka Nokia produkowała również telefony w Chinach, w Niemczech, na Węgrzech i Finlandii. I tu widzimy model tego telefonu 2730 Classic 1, wersja naszego softu i oczywiście nasz e-mail. Takie najważniejsze, podstawowe tutaj informacje odnośnie tego telefonu. Teraz sobie telefon uruchomimy i sprawdzimy jego podstawowe funkcje. Jak to wszystko mniej więcej się prezentuje w menu tego telefonu. Oczywiście telefon możemy uruchomić bez karty SIM. Co jest praktyczne, jeśli chodzi o te nowsze Nokie. Oczywiście. I menu jest takie już unowocześnione, jak w tych nowszych Nokiach. I tutaj widzimy aplikacje, gry, kolekcja. Zobaczymy, co tam w tych aplikacjach i grach jest. Tu mamy gierki oczywiście Snake'a, nowocześniejszego. Nawet sobie go otworzymy, zobaczymy, jak on wygląda w tej Nokii i czym się tak zmienił, jeśli chodzi o nowoczesność od naszej Nokii 310. I tak ten Snake wygląda. Powiem Wam szczerze, że lepiej mi się podobał Snake w starej Nokii 310, taki starodobny, bez koloru, jak ten nowocześniejszy. I oczywiście Sudoku. Zobaczymy sobie dalej. Zobaczymy. W galerii widzimy grafika, dźwięki. My sobie będziemy na dźwięki oryginalne w tym telefonie, jakie zostały ubrane przez producenta i usłyszymy, jak telefon głośno gra i jak jakoś się on sobie radzi. Tu są SMS-owe, to przejdziemy sobie do góry i zobaczymy nasze dźwięki. I oczywiście ten telefon można pogłaszać i ściszać tylko klawiszami nawigacyjnymi, góra, dół. Nie ma tutaj z boku klawiszy ściszania i pogłaszania w odtwarzaczu MP3. Jak słyszeliście, do wyboru macie naprawdę szereg różnego rodzaju tutaj dźwięków, więc jest to wybierać naprawdę. I my sobie wejdziemy do media i sprawdzimy naszą wcześniejszą wspomnianą kamerę i zrobimy przykładowe zdjęcie, na przykład naszej karty starej Heja. I zobaczymy sobie nasze zdjęcie. Cykniemy. Oczywiście telefon nie posiada autofokusa, jak to przypada właśnie w starszych Nokiach. Troszkę długo wczytuje nasze zdjęcie, pewnie zajmuje z 20 GB. O, i widzimy
Spróbujemy sobie powiększyć to zdjęcie. O, widzimy, powiem Wam szczerze, że telefon robi nawet dość w porządku zdjęcia, porównując na przykład do Nokii 2700 Classic. Radzi sobie nawet dość dobrze. Jakość nie jest taka rozmazana w tym telefonie, jeśli chodzi o aparat. Jak widzimy, powiększyłem 2 razy, dwukrotnie i dość fajnie ten heje widać. I przechodzimy sobie dalej do innych opcji. I tu na samym dole widzimy mapy, ale mapy możemy tylko i wyłącznie tutaj korzystać z nich poprzez internet, pakiet internetowy. Nie ma w tym telefonie GPS-a. I jeszcze co tu zostało? Tu oczywiście mamy organizator, takie podstawowe funkcje jak w każdym przeważnie telefonie: budzik, kalendarz, lista spraw, notatniki, kalkulator, minutnik, stoper. I zobaczymy sobie jeszcze w ustawieniach, to oczywiście światła, wyświetlacz, godzina, skróty, łączność. Telefon oczywiście obsługuje Bluetooth, przesyłanie danych przez Bluetooth i przez kabel USB do komputera oczywiście, akcesoria, konfiguracja i przywrócenie ustawień fabrycznych. Tak to wszystko w tym telefoniku mniej więcej wygląda. Jeszcze zobaczymy sobie kod serwisowy, gwiazdka, kratka, 4.0, kratka i zobaczymy, z którego roku ten telefon pochodzi. Powstał, widzimy, w 2010 roku, w lipcu, 5 lipca. I tu u góry mamy model tego telefonu 2730 Classic, tu pełną nazwę i tu na dole wersja softu. Teraz sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefonu. Ściągamy tylną klapkę. Baterię, kartę SIM, jeśli jest, oczywiście, a pewnie jest, i kartę pamięci. Teraz przejdziemy do odkręcania tutaj 2 śrubek. Tu jest jedna i tu jest druga. Odkręcamy je. Są to śrubki w tym przypadku oczywiście gwiazdkowe, jak w większości Nokiach. I odkładamy je na bok. I teraz podwadzamy naszą przednią oczywiście obudowę, podobnie jak w większości tych starszych Nokii. Najlepiej to róbmy w takim miejscu, na przykład w tym miejscu, gdzie jest slot, tutaj gdzie jest wejście na ładowanie, bo lepiej podwadzić. Podwadzamy naszą obudowę i jedziemy na sam dół. Jeśli oczywiście mamy taki cienki, płaski, bardzo cienki otwierak, to nie musimy otwierać akurat w tamtym miejscu, możemy gdzie chcemy, dlatego że nam bez problemu wejdzie. Ja w tym przypadku używam taki gruby, oporowy. Jedziemy do samej góry z drugiej strony. I obudowa jest już tutaj ściągnięta z tego telefonu. Obudowa przednia. I teraz odkręcamy. Mamy do odkręcenia jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. Odkręcamy je wszystkie. Prawdopodobnie te śrubki są troszkę innego rozmiaru niż tamte, więc sobie oczywiście odkładamy w inne miejsce, by nie pomylić. I sobie odkładamy na bok. I teraz podwadzamy nasze tutaj wszystkie wnętrzności wraz z wyświetlaczem. I tu widzimy, w korpusie mamy główny głośnik, zasięg cały wraz z tym głośnikiem, kostka
ładowania i tutaj głośniczek od rozmów w tym miejscu. Oczywiście wszystko możemy wymienić we własnym zakresie, nie jest to trudne, wystarczy podwadzić w odpowiednim miejscu. Naprawdę najlepiej mieć taką pincetę, bo jest naprawdę bardzo poręczna. Zobaczcie sobie, jak to fajnie prosto wszystko wychodzi. I tutaj na płycie głównej widzimy wyświetlacz. Sprawdzimy, czy on jest wymienny. Tutaj po bokach mamy takie zaczepki. Wypinamy w drugą stronę, w stronę zewnętrzną. I tu oczywiście nasz wyświetlacz wymienny. Podwadzamy sobie nawet paznokciem i wszystko jest już w tym Motorola, Siemensów i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.